Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj troszeczkę o mieszkańcach naszego jelita. Ponieważ, jak wiemy, mamy ogromne ilości bakterii w naszym jelicie, które się tak ogólnie popularnie nazywają mikrobiomem, a niektórzy mówią na to nawet i flora bakteryjna, chociaż to nie jest takie optymalne określenie, ponieważ tam kwiatki nie rosną, jak to się mówi, tylko po prostu jest to mikrobiom. Mamy ogromne ilości bakterii, które po prostu żyją w naszym jelicie. Mówi się, że jest ich więcej niż nawet komórek naszego ciała. Także jest tego naprawdę sporo. Bakterie te pomagają nam po prostu przyswajać pokarm, trawić pokarm, chronią nas przed na przykład zbyt dużą ilością cukru. Pomagają również w odbudowie organizmu. Jest to po prostu jedna wielka symbioza. Jednak te bakterie mają też również wpływ na nasze zachowanie. Jak już wiadomo, ponieważ mają wpływ na przykład na nasz humor, jak my się czujemy, czy jesteśmy szczęśliwi, czy jesteśmy smutni. Potrafią sterować również naszym apetytem. Jeżeli ktoś by jeszcze się zastanawiał, czemu to tak jest, to za chwilkę wszystko wyjaśnimy. Ale również mogą nam przysporzyć stresu, czyli mogą nas zestresować całkowicie. I teraz tak, wszystko jest fajnie, pięknie, jeżeli odżywiamy się tak, jak nasza natura to przewidziała. Jednak jeżeli się tak nie odżywiamy, to w pewnym momencie zaczynamy jeść inne rzeczy, których natura nie przewidziała, na przykład za dużo cukru. Przy za dużo cukru co się dzieje? Zaczynasz rozregulowywać ten cały mikrobiom, ponieważ przychodzi więcej pokarmu, które zaczynają strawiać po prostu i zjadać bakterie niedobre dla nas, czyli patogenne. Na przykład takim czymś może być Candida, znany powszechnie wszystkim. Ona ma za zadanie Cię uchronić przed nadmierną ilością cukru. Jednak kiedy Ty tego będziesz coraz więcej zjadać, to oczywiście ta Candida musi się cały czas rozrastać. Ona zaczyna zajmować miejsca tych bakterii, które po prostu gdzieś tam sobie żyły i robiły inną funkcję. Ich w pewnym momencie już nie ma. Zbyt duża ilość Candidy zaczyna wysyłać różnego rodzaju toksyny z siebie, ponieważ, no wiadomo, bakterie też muszą się załatwić i tak dalej. Te toksyny, niestety, ale trafiają później przez jelito prosto do naszego organizmu i zaczyna się robić szereg różnych problemów w całym organizmie, ponieważ wszystko zaczyna się po prostu walić. Innym takim przykładem to jest Aspergillus, czyli tak zwana potocznie czarna pleśń. Można ją przeważnie spotkać gdzieś w piwnicach, czy w jakichś mocno zalanych pomieszczeniach, gdzie ona się rozwija. Ogólnie bardzo niebezpieczny grzyb, jednak czy wiesz, że my go też mamy w organizmie? W bardzo małych ilościach, ale jest. On jest odpowiedzialny za to, że pomaga nam odbudowywać kości. Każdy go ma w organizmie, ponieważ to jest dość popularny grzyb. Tak jak i wiele różnych innych rzeczy, przed którymi się chronimy, myjąc tam ręce i tak dalej, a tak naprawdę mamy to w sobie, ponieważ jest nam to potrzebne. Jednak równowaga jest tutaj tak ważna, ponieważ kiedy teraz zaczniesz się źle odżywiać, zaczniesz mieszkać w jakichś niekorzystnych warunkach, na przykład bardzo dużo elektrosmogu. Aspergillus akurat lubi elektrosmog, bardzo lubi elektrosmog, on się wtedy zaczyna rozrastać bardziej. Też inne bakterie patogenne lubią elektrosmog. To, co się wtedy dzieje, to wtedy ten Aspergillus zaczyna sterować Twoim zachowaniem, a mianowicie zaczynasz robić się agresywny. Dokładnie. I tutaj możecie sobie odpowiedzieć na pytanie, jak się ktoś zastanawia, czemu nagle dużo ludzi się zaczyna robić takich złych wokół i tak dalej. Związki się rozpadają po tylu latach. Gdzie było kiedyś dobrze, nagle zaczynają się razem kłócić i tak dalej. No, wystarczy teraz popatrzeć na po pierwsze co jemy, ponieważ Aspergillus też lubi kwaśne środowisko, także tam słodycze, chlebusie, ciasteczka i tak dalej, to mu bardzo fajnie smakuje, uwielbia to, podobnie jak Candida zresztą, to też jest grzyb. Także to bardzo lubi, ale lubi też właśnie ten elektrosmog. A urządzeń mamy od groma, przybywa nam coraz więcej. Lodówka, która za Ciebie zrobi zakupy
nie wiem, pralka, która ci sama wie, kiedy ma wyprać, światło, które wie, kiedy się samo ma włączyć w domu, drzwi, kiedy się mają włączyć, ogrzewanie, kiedy się ma włączyć, telefon non-stop przy sobie, coraz więcej różnych to nowych masztów wokół. No i Aspergillus szaleje. Ma imprezę niesamowitą. I wtedy po prostu zaczyna się robić problem. Moi drodzy, przez to się już rozpadły naprawdę małżeństwa, że nagle po prostu zaczynały się ze sobą tak gryźć, a to była wina tego przerostu Aspergillusa. A wystarczyło tylko po prostu zmienić dietę i po prostu zabezpieczyć się przed tym elektrosmogiem. I by było dużo, dużo lepiej. Ale jak wiemy, ta bakteria, te grzyby, te patogenne, one też chcą żyć. I one potrafią jak najbardziej sterować naszym zachowaniem tak, żebyśmy im dostarczyli tego, czego oni potrzebują, żeby przeżyć. Czyli na przykład masz dobre postanowienie, nie będziesz jeść ciasteczek, a nagle coś cię ciśnie, że musisz zjeść ciasteczko. No to jest właśnie ta bakteria, która w tym momencie czuje się zagrożona, że jak nie dostanie tego ciasteczka, to za chwilkę padnie. Ona potrafi bezpośrednio przez jelito wysyłać sygnały do naszego mózgu, że ty masz ochotę właśnie teraz na to. A tak naprawdę to mają te bakterie po prostu ochotę na to. Tak samo działają również pasożyty. One też potrafią wysyłać sygnały z jelita do mózgu, że też coś chcą zjeść. I oczywiście będą się też bronić przed tymi rzeczami, które im nie służą. Także to też tak na marginesie od razu mówię, żebyście to wiedzieli. Również taki mikrobiom patogenny będzie nas specjalnie pchać w miejsca, gdzie jest bardzo dużo elektrosmogu i promieniowania i tak dalej. Ponieważ one się bardzo dobrze czują w tym. Tak jak kiedyś na przykład mogłeś lubić chodzić do lasu, tak nagle ci się las nie podoba, ale uwielbiasz przebywać w mieście. No właśnie. To jest właśnie wpływ tych bakterii patogennych, tych grzybów, które po prostu czują się świetnie w takim środowisku, ponieważ one się mogą ładnie rozrastać tam w tym. No i co tu zrobić teraz z tym? Przede wszystkim zacząć odżywiać się zdrowo, czyli jak najmniej produktów przetworzonych, nie takich gotowych już, że wystarczy to tylko odgrzać. Patrzeć, żeby nie spożywać zbyt dużo węglowodanów, czyli jakieś inne diety, na przykład keto, paleo, bla, bla. Jest tego naprawdę sporo, dużo macie opisane w naszych książkach. Wystarczy po prostu sobie opis rozwinąć, zerknąć do tego opisu. Tam macie linki do naszych książek. Wszystko tam znajdziecie. Wyczytacie, jakie diety są optymalne i tak dalej, i tak dalej. I to Wam już pomoże tutaj na starcie, co można zrobić. Ewentualnie w playlisty wejść. Tam macie takie playlisty, co jeść, recepty, przepisy. Też tam znajdziecie dość ciekawe informacje, czym można się ratować, co można jak zamienić i tak dalej, i tak dalej. Wystarczy troszeczkę czasu poświęcić, poszperać, a macie to już sporo ułatwione, bo myśmy to musieli sami te szlaki przecierać. Nie było gotowca dawno, dawno temu. Także to można już zrobić tutaj z jedzeniem. Druga rzecz, przed tym elektrosmogiem ciężko się jest dzisiaj uchronić, dlatego my stosujemy tutaj, co Wam już nieraz polecaliśmy, właśnie te absorbery, czyli te odpromienniki. Ich głównym założeniem właśnie było ochrona przed elektrosmogiem nas, żebyśmy po prostu tutaj cały czas nie byli tym atakowani ze wszystkich stron. Dlatego my to po prostu używamy. Mamy cały czas tutaj na szyi te małe i mamy jeszcze takie duże. Jeden jest mój, jeden jest żonki. Przeważnie zawsze gdzieś przy śnie z nami są i tak dalej. Choć teraz jak na miasto wyjeżdżamy, to zabieramy też i zawsze duży ze sobą dodatkowo, ponieważ to się wzmacnia. Wszystko jest tego coraz więcej wokół nas i to rośnie jak grzyby po deszczu wokół, dlatego my to ciągle bierzemy. Jak to działa, to już robiłem taki dosyć szeroki film wcześniej. Jak sobie poszperasz w tych naszych filmach, to na pewno znajdziesz. Albo na naszej stronie internetowej masz je wszystkie wrzucone w jedną kategorię o tym. Ponieważ to absorbuje, czyli on po prostu łapie tą stroną te negatywne promieniowanie, a tutaj oddaje nam to pozytywne, które nas doładowuje i nas chroni. Założeniem była ochrona przed żyłami wodnymi i po prostu przed elektrosmogiem. Jednak okazuje się, że on ma więcej tych zastosowań, jak Wam już nieraz mówiłem, ponieważ również
Nie jest urządzeniem medycznym, ale również znajduje zastosowanie, co i też sami zauważyliśmy, że wszyscy tacy, którzy byli nieprzychylni i nas energię z nas żierali, jakoś znikli od tego momentu, jak to się u nas pojawiło w domu. Już ich więcej na oczy nie widzieliśmy. Chyba, że gdzieś tam tylko z daleka i tyle, także to też się poprawiło i tu wielu z Was też to już opisywało. Ludzie wokół stają się milsi, kiedy wchodzą właśnie w pole działania tego, także to też już jest wielki plus. Również stosuje się go do strukturyzacji na przykład wody czy jedzenia, czyli wystarczy sobie położyć tutaj szklaneczkę z wodą na tej spirali i mamy strukturyzację wody. Niektórzy wkładają również do lodówki gdzieś na dół, żeby tam przez wszystkie półki im po prostu szło i żeby po prostu mieli żywność dłużej świeżą w lodówce. Także zastosowań jest sporo tego. U zwierząt również znajduje to zastosowanie. Już teraz mamy chyba 2 panów, którzy naprawdę sporo ich kupili dla koni. Mamy pana, który dla gołębi kupił. Wielu z Was kupiło dla psów, dla kotów. Też różne efekty opisywaliście. To wszystko już jest w poprzednich filmach, o czym Wam już mówiłem. Dlatego efektów coraz więcej się po prostu tutaj z tego pojawia i zaskakuje i nas to coraz bardziej, jakie to ma przeróżne właściwości. Wielu z Was ogromnie go sobie chwali na spanie, że macie dużo lepszy sen, a jak wiadomo, lepszy sen to lepsza regeneracja, lepiej śpimy i tak dalej, i tak dalej. Dlatego to jest akurat największy bonus tego wszystkiego, właśnie jeszcze to spanie. No i przede wszystkim jest mobilny, ponieważ na żyły wodne, jak weźmiemy zwykły odpromiennik, to po prostu musi być ustawiony przez radiestetę i nie wolno go ruszyć ani milimetr nigdy. Zawsze musi stać tam, gdzie stał. A ten możemy sobie składnąć, zabierać, gdzie chcemy, ze sobą przenosić. Nie ma najmniejszego problemu tutaj z tym, ponieważ jest mobilny. To większość jest Was ogromnie zadowolona, co nieraz już pokazaliście nam masą komentarzy pod niektórymi filmami. To naprawdę, jak popatrzycie sobie w komentarze, to znajdziecie sporo właśnie komentarzy Was, którzyście to napisali, że Wam to bardzo pomaga. Także moi drodzy, tak to wszystko działa. Również mamy fajne efekty, na przykład mrozu na szybie, który tutaj się pojawił pod tym, gdy ktoś to po prostu sobie zostawił gdzieś tam w biurze czy gdzieś i po prostu mu na oknie takie fajne właśnie wzory wyrysowało. To macie tutaj zaoczone na tym. No i co, nie będziemy dalej przeciągać. My to stosujemy po prostu właśnie z powodu tego, głównie elektrosmogu, ponieważ nie chcemy być dodatkowo narażeni na to promieniowanie i na to wszystko, ale jak się okazuje, ma to dużo więcej pozytywnych zastosowań, niż by to było tylko przewidziane w konstrukcji. Także moi drodzy, jeszcze jest dla Was promocja, którą bardzo lubicie. Jeszcze nadal jest, jeszcze mi się udało dalej przeciągnąć tutaj z tym panem. Także kupując 2 takie właśnie absorbery, ponieważ to jest to samo, tylko to jest w małej wersji, ma troszeczkę mniejszy zasięg, to jest taki osobisty, żeby go nie nosić non-stop w kieszeni, to kupując 2 takie małe, dostajecie od nas tutaj, za to, że jesteście naszymi widzami, jeden taki duży wtedy, do tego to jest 1390 zł, taki duży jeden kosztuje, także macie go tutaj po prostu za to, że jesteście naszym widzem. I te linki znajdziecie w opisie tego filmu, gdzie to możecie zakupić. Jeżeli potrzebujecie 3 takie małe, to wtedy dostajecie 2 takie duże, czyli to już macie 2 razy 1390 zł po prostu od nas tutaj, że jesteście naszym widzem. A jeżeli potrzebujesz 5, bo masz dużą rodzinę takich małych, każdemu chcesz dać, żeby każdy był zabezpieczony w dzisiejszych czasach, to wtedy dostajesz aż 3 takie duże, czyli masz 3 razy 1390 zł od nas, to już jest grubo ponad 4000 wtedy za to, że jesteś naszym widzem, które tutaj dostajesz po prostu, o tak. Wszystkie linki i numer telefonu macie w opisie tego filmu, tak jak tutaj macie teraz ekran, gdzie wy widzicie z prawej strony po waszej taki dziubek, kliknąć, opis się rozwinie i tam znajdziecie linki do tego, gdzie to kupić. Tak, nie też są takie, jakie mają być, ponieważ wielu z Was się cieszy. Ale jeszcze a propos opinii, to jeszcze tutaj miałem Wam przeczytać, ponieważ tutaj też jeszcze dostałem jedną taką opinię. Witaj szamanie, chciałem Ci tylko powiedzieć, że kiedyś mieszkaliśmy na wsi. Jednak przeprowadziliśmy się do miasta. Jak wiadomo, sprawdziliśmy miernikiem, promieniowanie tutaj jest niesamowite.
Nasz telefon wyłapuje również kilkanaście routerów Wi-Fi wokół z innych mieszkań. Co zauważyliśmy? Po przeprowadzce nasza córka, która zawsze była bardzo spokojniutka, stała się ogromnie nerwowa. Ciężko było ją uspokoić i po prostu już wybuchała w powietrze przy każdej małej rzeczy, która jej się nie udawała i krzyczała niesamowicie ze złości. Po obejrzeniu Twoich filmów kupiliśmy odpromienniki dla całej rodziny. Co ciekawe, po zastosowaniu odpromiennika następnego dnia zauważyliśmy, że córka robiła się coraz bardziej spokojniejsza. Zaczęła znowu być tym samym kochanym dzieckiem, które kiedyś mieliśmy na wsi. Choć myśleliśmy, że nadzieja już jest całkowicie stracona i że nic z tego już nie będzie, jednak udało się. Nasza córka znowu jest taka, jak była kiedyś. Za co Ci serdecznie dziękujemy, że poleciłeś w swoich filmach właśnie te odpromienniki, ponieważ nie wiedzieliśmy już, co dalej robić, a okazało się, że była to jedyna deska ratunku, która nam tutaj pomogła. Polecamy też wszystkim innym, którzy się wahają, ponieważ aspektów jest dużo więcej, nie tylko i wyłącznie to uspokojenie, ale również sen i przede wszystkim ludzie są wokół milsi oraz nie czujemy się tak szybko zmęczeni mieszkając tutaj w tym mieście, co kiedyś na wsi było dla nas normalne, jednak tutaj po prostu opadaliśmy z sił po chwili już nawet. Pozdrawiamy Cię. To był jeden taki komentarz, który mi ostatnio tutaj właśnie wpadł i dlatego go wyciągłem, ponieważ on był taki idealnie pasujący tutaj właśnie w tą sytuację, o tych całych problemach właśnie z tą florą bakteryjną, która może wpływać na agresję i tak dalej. I również to odcięcie od tego elektrosmogu dzięki temu, co może zrobić. To tak bardzo fajnie to podsumował ten komentarz, prawie go zapomniałem przeczytać. Także tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej. I wszystko macie w opisie.